Myślicie, że znacie historię Tadeusza Kościuszki? A jeśli powiemy wam, że kumplował się z 2 amerykańskimi prezydentami, robił najlepsze pokazy fajerwerków i przeznaczył swój majątek na uwolnienie i edukację niewolników? Tak było, nie zmyślam. Choć Kościuszkowie byli rodziną szlachecką, to w domu im się nie przelewało. Śmierć ojca sprawiła, że z powodów finansowych Tadeusz musiał przerwać swoją edukację. Rodzinny majątek przejął jego starszy brat, a on z braku laku zdecydował się na karierę wojskową. Oczywiście marzyła mu się ciepła posadka oficera, ale na to trzeba mieć kasę. Z pomocą przyszła mu wpływowa rodzina Czartoryskich, dzięki której dostał się do nowo powstałej szkoły rycerskiej. To się nazywa mieć plecy. Tadeusz dobrze wykorzystał tę szansę i mocno przykładał się do nauki. Z całej grupy przedmiotów upodobał sobie zwłaszcza geometrię. Uczęszczał także na kurs inżynierski dla wyróżniających się słuchaczy. Za znakomite wyniki w nauce uzyskał królewskie stypendium na studia w Paryżu. Kariera marzenia? No prawie, bo okazało się, że zamiast na studia inżynierskie czy wojskowe, Kościuszko trafił do Akademii Sztuk Pięknych. Zaskoczeni? Tadeusz też pewnie był, ale znalazł sposób, żeby kontynuować edukację na interesującym go kierunku. Oficjalnie uczył się malarstwa, ale prywatnie uczęszczał na korepetycje z inżynierii wojskowej. Dla chcącego nic trudnego, a jeśli chcecie zasubskrybować nasz kanał, to zróbcie to teraz, a my chwilkę zaczekamy. Gotowe? To lecimy dalej. Kiedy nasz prymus wrócił do Polski, czekało go gorzkie rozczarowanie. Okazało się, że w kraju nie ma pracy dla ludzi z jego wykształceniem. W małej armii, jaką dysponowała wówczas Rzeczypospolita, zwyczajnie brakowało dla niego miejsca. Kościuszko postanowił wyjechać z powrotem do Francji, a tam, jak grom z jasnego nieba, spadła na niego wiadomość o sporym zamieszaniu po drugiej stronie oceanu. Zaczęła się wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Motywowany przez ideały oświecenia i chroniczny brak gotówki, Tadeusz nie zastanawiał się długo i wyruszył szukać szczęścia w nowym świecie. Amerykańska przygoda zaczęła się raczej miernie. Nie dość, że jego statek rozbił się na wybrzeżu, to na miejscu okazało się, że owszem, Amerykanie potrzebują wykształconych oficerów, ale najchętniej płaciliby im uśmiechem. Już wtedy ciężko było uczciwego pracodawcę. Kościuszko nie zamierzał być wolontariuszem. Dzięki rekomendacji samego Benjamina Franklina, kongres uznał jednak, że akurat w takiego oficera warto zainwestować. I Tadeusz otrzymał upragniony angaż do Armii Kontynentalnej. A teraz pytanie do was. Znacie innego Polaka, który brał udział w tym konflikcie? Piszcie w komentarzach. Tadeusz wreszcie znalazł się w swoim żywiole. Jako inżynier i artylerzysta zajmował się przede wszystkim budową fortyfikacji. To właśnie dzięki jego umocnieniom Amerykanie wygrali pierwszą ważną bitwę pod Saratogą. Zachwycony Kościuszką Jerzy Waszyngton powierzył mu budowę strategicznie kluczowych fortów. Jeden z nich powstał w West Point. Tak jest, to twierdza, w której murach znajduje się teraz najsłynniejsza akademia wojskowa na świecie. Waszyngton wysoko cenił Polaka, a według pewnej teorii spytał go nawet o to, jak powinna wyglądać przyszła flaga Stanów Zjednoczonych. Ten w odpowiedzi miał pokazać mu herb ziemi sandomierskiej. Dostrzegacie podobieństwa? Potencjalnych autorów wzoru flagi USA nie brakuje, ale Kościuszko faktycznie miał swój wkład w tradycję narodową Stanów Zjednoczonych. Zaczęło się od tego, że nadzorował pokaz fajerwerków wystawiony z okazji zakończenia wojny. Pokaz pirotechniczny tak się spodobał, że Tadeusza poproszono o przygotowanie wystrzałowego show na pierwsze święto niepodległości USA. Do dzisiaj pokaz sztucznych ogni stanowi jeden z najważniejszych elementów obchodów 4 lipca. Wojna się skończyła, a Polak zdecydował się porzucić swój amerykański sen i wrócić do ojczyzny. Zwrócił się do kongresu z prośbą o wypłatę za wszystkie lata służby. W uznaniu zasług bardzo chętnie awansowano go do stopnia generała brygady, ale do wypłaty pieniędzy już nikomu się nie spieszyło, jak to zwykle bywa. Wreszcie kongres pofatygował się i wystawił zaległy czek, który pokrywał tylko część należnych Tadeuszowi pieniędzy. Dorzucił do puli również całkiem spory kawałek ziemi. No rewelacja, ale był pewien haczyk. Prawo do użytkowania gruntu przysługiwało mu tylko, jeśli zdecydowałby się osiedlić w USA. No nic, ważne, że kasa się przynajmniej zgadza, a nie, jednak się nie zgadza. Po powrocie do ojczyzny Kościuszko twardo wylądował w polskiej rzeczywistości. W armii dalej brakowało dla niego miejsca. Postanowił więc zająć się rodzinnym majątkiem i bądźmy szczerzy, lepszy był z niego żołnierz i inżynier niż zarządca.
Szczęśliwie dla niego, po reformach Sejmu Wielkiego otrzymał nominację na generała majora wojsk koronnych i zaraz znowu miał ręce pełne roboty. W czasie wojny polsko-rosyjskiej z 1792 roku odznaczył się w kilku bitwach jako dowódca i oczywiście fortyfikator. Wojna zakończyła się klęską Rzeczpospolitej, a Kościuszko po raz kolejny wyjechał z kraju. Najpierw w rewolucyjnej Francji szukał poparcia dla polskiej sprawy, a potem w Dreźnie uczestniczył w przygotowaniach do Narodowego Powstania. Jako naczelny wódz insurekcji, Tadeusz wykazał się nie lada kreatywnością w reformowaniu sił zbrojnych. Rzecz jasna, jego najsłynniejszym pomysłem są kosynierzy. Oddziały złożone z chłopów, uzbrojonych w postawione na sztorc kosy, którzy wsławili się atakiem na rosyjskie armady w bitwie pod Racławicami. Ale czy wiecie, że w powstańczej armii znaleźli się także prekursorzy dzisiejszych snajperów? Na wzór amerykański Kościuszko utworzył jednostki wyjątkowo celnych strzelców, których rekrutowano spośród myśliwych i leśniczych. Nie posługiwali się tradycyjnymi muszkietami, a celniejszą, gwintowaną bronią myśliwską. Dzięki wyjątkowym umiejętnościom strzeleckim dosłownie polowali na wrogich oficerów, siali zamęt w szeregach przeciwnika i pełnili funkcję zwiadowców. Mimo licznych sukcesów powstanie upadło, a Tadeusz dostał się do rosyjskiej niewoli, z której został uwolniony po śmierci carycy. Po krótkim pobycie w Wielkiej Brytanii powrócił do Stanów Zjednoczonych. Odwiedził tam starych towarzyszy broni i zaprzyjaźnił się z Thomasem Jeffersonem, którego uczynił wykonawcą swojego testamentu. Co w tym szczególnego? Powróćmy na chwilę do wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Przez 5 lat ordynancem Tadeusza, czyli żołnierzem i osobistym podkomendnym, który wykonywał wszelkiego rodzaju polecenia, był czarnoskóry Agrippa Hall, z którym nasz bohater nawiązał serdeczne, przyjacielskie wręcz stosunki. Hall bezbłędnie wykonywał swoje obowiązki. Przez ostatnie 2 lata szkolił się u wojskowych medyków, pod których okiem zajmował się chorymi, rannymi, a nawet przeprowadzał proste operacje. Kościuszko był pod dużym wrażeniem podwładnego. Kiedy otrzymał wreszcie zaległy żołd, postanowił przeznaczyć cały swój majątek i ziemię w USA na uwolnienie niewolników oraz ich edukację. Umysł naszego bohatera był nadzwyczaj otwarty. W Filadelfii spotkał się z małym żółwiem. Nie był wolny ani mały. Wodzem plemienia Miami, któremu podarował parę pistoletów, by mógł użyć ich przeciwko każdemu, kto będzie chciał podbić jego lud. Thomas Jefferson trafił w sedno, pisząc o Tadeuszu, że był najczystszym synem wolności, jakiego poznał. Mówić każdy potrafi, a robić nie ma komu. Tak w skrócie można opisać dzieje testamentu Kościuszki. Po śmierci Tadeusza Jefferson uznał się za niezdolnego do wypełnienia jego woli ze względu na swój podeszły wiek i przekazał pełnomocnictwo komu innemu. Testament zaczął krążyć po amerykańskich sądach i już nigdy się z tej biurokratycznej sieci nie wygrzebał. Podsumowując, pieniądze nigdy nie trafiły tam, gdzie chciał ich właściciel. Wróćmy jednak do naszego bohatera. Po spisaniu nieszczęsnego testamentu Tadeusz wrócił do Europy i zamieszkał we Francji. Tam próbował dogadać się w sprawie polskiej z Napoleonem. Jaki z Bonapartego był gagatek, dowiecie się z naszego odcinka. Panowie nie przypadli sobie jednak do gustu. Kościuszko uważał Napoleona za krętacza o dyktatorskich zapędach i podziękował mu za współpracę. Na zasłużoną emeryturę starzejący się Tadeusz wybrał Szwajcarię. No, emerytura to może za dużo powiedziane, bo dalej udzielał się politycznie. Prowadził nawet rozmowy z rosyjskim carem Aleksandrem I, ale jak dowiedział się o jego planach utworzenia marionetkowego Królestwa Polskiego, to go po prostu wyśmiał. I to by było na tyle. Tadeusz Kościuszko zmarł 15 października 1817 roku i na pewno nie spodziewał się, że jego nazwisko będzie znane na całym świecie. Jak to możliwe? Jego nazwisko nosi najwyższy szczyt Australii, hrabstwo w stanie Indiana, miasto w stanie Mississippi, 2 mosty w Nowym Jorku i wyspa na Alasce. Doczekał się także całej rzeszy pomników w Polsce, Ameryce i na Białorusi. Jeśli we wszechświecie istnieją inne cywilizacje, to Kościuszko na pewno jest im znany, bo jego nazwisko nosi planetoida na pasie głównym asteroid o numerze 90698. No tak było, a nawet jest. Nie zmyślam. Tym akcentem nie z tej ziemi kończymy odcinek. Lajkujcie i subskrybujcie, a my wrócimy do Was z kolejną postacią i niesamowitą historią. Tak było, nie zmyślam.